The session of Saint Ignatius of Loyoli. W trakcie tej ostatniej sesji końcowej poruszymy pewne tematy związane z Ignacym Loyolą, Who gave us the spiritual exercises, the rules of discernment. który dał nam ćwiczenia duchowe służące rozeznaniu duchowemu. So through your intercession, Saint Ignatius, Więc przez to jakby spotkanie z Loyolą we ask that we all receive a spirit of discernment. przez wstawiennictwo Loyoli prosimy, aby każdy z nas otrzymał dar rozeznania duchowego. That we can begin to hear the word and the voice of God. Abyśmy mogli rozpocząć słyszenie Słowa Bożego. And I offer this prayer through the intercession of our Blessed Mother Mary. I modlę się za wstawiennictwem naszej błogosławionej Matki Maryi. As we pray together, Hail Mary, full of grace. Módlmy się razem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen. Please be seated. Usiądźcie, proszę. We read in the Bible Czytamy w Biblii, where Philip is on the desert road, where he meets the Ethiopian eunuch. Że gdy Filip był na drodze pustynnej i spotkał eunucha. And the angel of the Lord said to Philip, I anioł pański powiedział do Filipa, set out at noon, at lunchtime, go. Idź. He said, go up to that chariot. Podejdź do tej karocy. Explain the scriptures to him. Wytłumacz mu pisma. And then at the end of the encounter with the eunuch, I pod koniec tego spotkania z the eunuchem, Spirit of the Lord took Philip away. The Spirit of the The Lord. Spirit of the Lord took Philip away. Duch Boży zabrał Filipa dalej. And we read also in Acts of the Apostles, I czytamy dalej w Dziejach Apostolskich. one day while they were offering worship to the Lord and keeping a fast, Pewnego dnia, gdy oni modlili się, the Holy Spirit said, I want Barnabas and Saul set apart. Duch Święty powiedział, ja chcę Barnabasa i Saula oddzielić od was. We also read in Acts chapter 16. Czytamy tak samo w Dziejach w rozdziale 16. They traveled through Phrygia and Galatia country. Oni podróżowali przez Frygię. Because the Spirit of the Lord told them not to preach the gospel in Asia. Ponieważ Duch Święty zakazał im głoszenia Ewangelii w Azji. So the Spirit of the Lord is speaking. Więc Duch Pana przemawia. And how are the apostles hearing the Spirit of God? I jak apostołowie słyszą Ducha Świętego? How are their ears open? Jak mają otwarte uszy? Is that on me? Is it on me or? You best ask Andre to check. So Pope Francis says, have the desire to follow God's will. Papież Franciszek mówi Have. Czy pragnienie podążania za Duchem Bożym. To pray that we know God's will. Abyśmy mieli to pragnienie, abyśmy modlili się w And Duchu. to pray that we have the strength to do God's will. I abyśmy się modlili, abyśmy mieli siłę pełnić wolę Bożą. The desire to know. Pragnienie, aby wiedzieć. To know. Aby wiedzieć. And the strength to do. I aby mieć siłę do robienia. Czyli te trzy. Pragnąć znać wolę Bożą, znać wolę Bożą i mieć siłę, aby ją pełnić. And this is what Pope Francis said in 2015. I to jest, co papież Franciszek mówił w 2015. The psalmist says in Psalm 119. Who? The psalm. The Psalm? Psalm 119. W psalmach w 119. Bend my heart to your will, O God. Nagnij, Panie, moje serce do Twojej woli. St. Paul writes to the Ephesians, understand what the will of God is for you.
święty Paweł pisze: zrozumcie, co jest wolą Bożą dla was. And Saint Teresa of Lisieux. Saint Teresa of Lisieux. Święta Teresa z Lisieux offered her will to God 50 times a day. Ona oferowała Bogu swoją wolę 50 razy na dzień. When we pray that our Father, kiedy modlimy się do Ojca, the petition, lead us not into temptation. Precyzyjnie, gdy modlimy się: Ojcze nasz, nie wódź nas na pokuszenie. The Catechism of the Catholic Church teaches that this petition, Katechizm Kościoła katolickiego uczy, że ta fraza asks for a spirit of discernment. To jest prośba o ducha rozeznania. And strength and grace. O siłę i o łaskę. So the church teaches there are two types of discernment. Kościół uczy, że są dwa typy rozeznania. The first type is taken from 1 Corinthians chapter 12. Pierwszy to jest ten, o którym mowa w pierwszym liście do Koryntian, rozdziale 12. A charism, spirit of discernment. Charyzmat, dar rozeznania. So let's take this as the body of Christ. Więc weźmy to do ciała Chrystusowego. And the Lord gives discernment to one person. Pan daje rozeznanie jednej osobie. So let's say he gives it to you. Powiedzmy, że to ty. You are receiving that gift not for yourself. Nie dostajesz tego daru dla siebie. You are asking the Lord, what do I do? Pytasz się Pana, co ja mam robić? And the gift you cannot use. I daru nie możesz użyć. But if your brother comes to you and says, I want to know what God's will is for my life. Ale jeśli twój brat przyjdzie do ciebie i się spyta, jaka jest wola Boża dla mnie, the Lord will speak through this gift to guide him. Pan da ci rozeznanie, jaka jest wola przez ten charyzmat w stosunku do twojego brata, aby zbudować ciało Chrystusa. So in every body of Christ there is a person with the spirit of discernment. Więc w każdym ciele Chrystusa jest osoba, która ma dar rozeznania. They are like gold. Oni są jak złoto. A treasure. Skarb. Seek them out. Szukajcie ich. And the Lord will speak through them and guide your steps. Pan będzie mówił przez was i prowadził wasze kroki. But the church teaches there is another discernment. Ale Kościół uczy, że jest jeszcze inne rozeznanie. And this is acquired through education. I to jest nabywane przez naukę. So we have a human virtue within our souls. A więc mamy cnotę ludzką w nas samych. And this is for us. I ona jest dla nas. As individuals. Ona jest dla nas jako jednostek. And this is what Saint Ignacego of Loyoli teaches. I to jest to, czego uczy święty Ignacy z Loyoli. And he developed this virtue within himself. I on rozwinął tę cnotę w sobie. And he writes for us in his spiritual exercises. I napisał dla nas w ćwiczeniach duchowych, how we too can acquire this gift. Jak my także możemy otrzymać ten dar. So we have two forms of discernment. Więc mamy dwa typy rozeznania. Within ourselves. W nas samych. And within a brother. I w naszych braciach. So if there was a fire in a corner over there heating the room. Więc gdyby gdzieś tam w rogu był płomień, który ogrzewałby całe pomieszczenie. You would not put your hand in it because you'd burn your hand. Nie włożylibyście do niego ręki, bo spaliłaby się. You only know this through education. Wy wszyscy wiecie to przez edukację, przez doświadczenie. Knowledge. Wiedza. Fire burns. Ogień pali. The skin melts. Skóra się topi. It will hurt. To będzie bolało. This is knowledge. To jest wiedza. Acquired knowledge. Wiedza nabyta. So this is the same as the gift of discernment within. To jest tak samo jak z darem rozeznania w nas samych. And we learn through trial and tribulation. Uczymy się przez różne próby. This is a difficult path. To jest ciężka ścieżka. I will not go down there. Nie będę tam schodził. This leads to sin. To prowadzi do grzechu. If I have a weakness with lust, jeśli mam słabość z pożądaniem, I don't go to a brothel. Tu? A brothel, where prostitutes are. Nie będę chodził do dzielnicy prostytutek. I don't put on a pornographic movie. Nie będę oglądał filmu pornograficznego. It's like the fire. To jest jak ogień. It will burn. To spali. This is acquired knowledge. To jest wiedza nabyta. So we have to set boundaries. Musimy ustawić pewne granice. And the acquired virtue of discernment I nabyta cnota rozeznania guides us with these boundaries. prowadzi nas przy tych granicach.
So, Saint Ignatius of Loyoli, just to give you a bit of context. Święty Ignacy z Loyoli, tak aby dać odrobinę kontekstu. He was a Spanish saint. Jest hiszpańskim świętym. He used to fight. On był żołnierzem. He used to like women. Swojego czasu bardzo lubił kobiety. He used to like dressing in tights, sort of men's garments and look muscular. Lubił się bardzo dobrze ubierać, wyglądać muskularnie. And he liked walking around in the courts and the presence of the dignitaries and the important people. Lubił pojawiać się w dobrym towarzystwie wśród możnych ludzi z dużą ilością władzy, przedstawicieli. He was a soldier. On był żołnierzem. Everything was going well for him. Wszystko było dobrze. But then with a fight, a war with the French, ale w trakcie pewnej wojny z Francuzami a cannonball hit him on the leg. Kula armatnia trafiła go w nogę. And crushed his leg. I roztrzaskała ją. His leg was bent. Jego noga była wygięta. So he spent time in hospital in convalescence. Więc spędzał czas w szpitalu, czas rekonwalescencji. And people were giving him books to read. I ludzie dawali mu książki do And czytania. one of the books was about the Gospels and the saints. Jedna książka była o Ewangelii i o świętych. So he began to read them. Zaczął ją czytać. And he began to experience the Lord speaking to him. I zaczął doświadczać tego, jak Pan mówił do niego. And also the evil speaking to him. A także jak zły mówił do niego. Whose voice is that? Czyj to jest głos? Whose voice is this? A ten? And he began to discern. Zaczął rozpoznawać, And it rozeznawać. took him a long time to learn. I zajęło mu bardzo dużo czasu, żeby się tego nauczyć. And he thought, this will be useful for my brothers. I pomyślał, to będzie przydatne dla moich braci. He's a saint. On jest święty. And so we follow these exercises today as a form of discernment. Więc będziemy dzisiaj podążali za tymi wskazówkami jako metodą rozeznania. So we'll just very quickly look at this. I mean, this could take weeks to look at properly. To zajmuje tygodnie, żeby spojrzeć na to wszystko we właściwy sposób. My tak tylko zerkniemy pobieżnie. He says we need to have 4 attitudes of prayer. Four, yes. On mówi, że potrzebujemy mieć 4 nastawienia do modlitwy. We need to be open to whatever God is saying. Musimy być otwarci na to wszystko, co Bóg chce powiedzieć do nas. Not to have a preconceived idea about what God is saying. Musimy być otwarci, a nie mieć pomysł, co prawdopodobnie Bóg będzie chciał do nas powiedzieć. We need to have an open heart. Musimy mieć otwarte serce. So not limit God in what he's trying to do. Nie mamy stawiać ograniczeń Bogu, co On może zrobić. Or put God in a box. Albo wsadzać Boga do pudełka. And say, this is what he wants to give me. I mówić, to pudełko On mi chce dać. Limit God. Ograniczamy Boga. So we need to be open to whatever God is saying. Więc potrzebujemy być otwarci na cokolwiek. So no preconceived ideas. Bez jakichś naszych założeń wcześniejszych, marzeń, pomysłów. We need to be generous. Musimy być hojni. So what do I mean? Co mam na myśli, to mówiąc? Whatever it takes, we need to allow God to take from us. Jeżeli Bóg chce coś od nas wziąć, we need to write God a blank check. Potrzebujemy Bogu wypisać check in blanco. Sign it. Podpisać go. And give him the check. I dać mu czek. And let him fill it out. I dać jemu wypełnić kwotę. £1. 1 funt. £1,000. 1000 funtów. £1,000,000. 1,000,000 funtów. Let him decide how much he is asking of us. Pozwólmy podjąć mu decyzję, jemu zdecydować, ile on chce od nas wziąć. Again, no preconceived ideas. I ponownie, nie chodzi o to, żeby uprzednio wymyślać, ile on od nas weźmie. We need to have courage. This is the third Potrzebujemy mieć point. odwagę, to jest 3. punkt. Because God might ask a lot. Potrzebujemy mieć odwagę, bo Bóg może zażądać wiele. So we need to pray for courage. Więc potrzebujemy się modlić o odwagę. This is what Jesus shows us in Luke 22, verse 42. To jest to, co Jezus mówił do nas w Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 12, 22 do 42. Jesus asked 3 times. Jezus zapytał się 3 razy.
take this cup from me. Zabierz ten kielich ode mnie. But not my will, but thy will be done. Ale niech nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. In making that prayer, on modlił się w ten sposób. He is asking for courage. On modlił się o odwagę. I cannot do this in my strength. I ja tego nie mogę zrobić moją siłą. Saint Paul did the same. Święty Paweł modlił się tak samo. The thorn in the flesh, take this from me. Modlił się, zabierz ten oścień dla ciała, zabierz go ode mnie. He asked 3 times. Prosił o to 3 razy. My grace is sufficient because power is made perfect in weakness. Usłyszał, moc słabości się doskonali, wystarczy Ci mojej łaski. His grace is courage. Jego łaska, Boża łaska jest odwagą. So Saint Ignatius of Loyoli recognized we need courage. Więc święty Ignacy z Loyoli rozpoznał, że my potrzebujemy odwagi. Because if we're asking God, what is your will? Bo gdy pytamy się Boga, jaka jest Twoja wola, it will involve suffering. To będzie zawierało w sobie cierpienie. God's will involves going to the cross. Boża wola zawiera w sobie pójście na krzyż. Into the resurrection. I przez krzyż do zmartwychwstania. So he says we need courage. Więc mówi, że potrzebujemy odwagi. The fourth question or the fourth attitude is we need interior freedom. Czwarty z tych aspektów to jest to, że potrzebujemy wewnętrznej wolności. Are we all talk and no action? All talk and no action. Do we say we'll do something? Jeśli ktoś mówi, zrób coś, I will do this. Ja to zrobię. Like the 2 brothers in the gospel. Jak 2 braci w Ewangelii. I will do what God asks. Zrobię to, co Bóg mówi. And then doesn't do it. A potem tego nie robię. So he says we need to have a positive attitude. Więc potrzebujemy mieć dobre nastawienie wewnętrzne. If we say we're going to do it, jeśli mówimy, że coś zrobimy, mamy to zrobić. The second part of the fourth pillar. Drugą częścią tego 4. filaru, tej swobody wewnętrznej, we shouldn't go for the easier option. Nie powinniśmy podążać za prostszą drogą. Avoid an option. Unikać tej opcji. Sometimes the harder option is Czasami God's will. Trudniejsza droga, trudniejszy wybór jest Bożą wolą. And another thing Ignatius says is that we need to be free. Inna rzecz, o której mówi święty Ignacy, to jest to, że my potrzebujemy być wolni. I only want God's will. I only want God's will. Ja chcę tylko woli Bożej. Not my wife's will. Nie woli mojej żony. Not my children's will. Nie woli moich dzieci. Not the community's will. Nie woli zgromadzenia. What is God wanting of me? Co Bóg potrzebuje ode mnie? Only God. Tylko Bóg. No conditions. Bez warunków. I will do this, God, if you give me this. Bez warunków, Panie Boże, ja zrobię to, ale jak Ty dasz mi to. I will become a full-time evangelist or teacher. Ja zostałem ewangelizatorem i nauczycielem na pełny etat. If you pay my mortgage. Jeśli zapłacisz mi then I'll be free za to serve. mój czynsz, wtedy ja będę wolny, żeby Ci służyć. This is conditional. To jest warunkowe. I will study a degree in theology. Zdobędę tytuł w naukach teologicznych. If you give me the money to pay for the course. Jeśli dasz mi pieniądze, żeby zapłacić za kurs. This is conditional. To jest znowu warunkowe. Our attitude should be, I will study the degree. Nasze nastawienie powinno być takie: ja się będę uczył. And wait for him to pay for the course. I czekał, aż on zapłaci. This is discernment. To jest rozeznanie. And the money will come. I pieniądze przyjdą. If it's God's will. Jeśli to jest wola Boża. He's got big pockets. On ma portfel. And he will put his hand in his pocket. I on włoży rękę do kieszeni. And give the money to you. I da Ci pieniądze. So recently I applied to start a master's degree in Catholic spirituality. Właśnie rozpocząłem studia magisterskie z duchowości katolickiej. And I needed £3,000 to pay for the first year. I potrzebowałem 3000 funtów, żeby zapłacić za pierwszy rok. I put the application in to the Złożyłem aplikację na uniwersytet. They sent me an invoice. Przysłali fakturę. For £3,000. 3000 funtów.
But I don't have £3,000. Ale ja nie mam 3000 funtów. I have 30 days to pay. Mam 30 dni, żeby zapłacić. I said, Lord, but you told me to do the degree. Panie, ja powiedziałem, Panie, ale Ty kazałeś mi zdobyć ten tytuł. Please pay for it. Proszę zapłać. We cut a long story short. Skracając. Some beneficiaries, people with money, pewni ludzie z pieniędzmi offered to pay 3/4 of the bill, £2,750. Zaoferowali, że zapłacą za 3 kwartały nauczania. And now I only have to find £125 a month. I teraz potrzebuję znaleźć tylko 125 funtów miesięcznie. So I'm studying the degree. Więc uczę się, aby zdobyć ten tytuł. And if the Lord hadn't given me the money, i gdyby Pan nie dał mi pieniędzy, I'd withdraw from the degree. I'd leave. I wouldn't do it. Odstąpiłbym, nie zrobiłbym tego, nie zdobyłbym tytułu. This is discernment. To jest rozeznanie. He also says an examination of conscience is important every night. Święty Ignacy mówił także, że badanie woli, sumienia. So just before we fall asleep, więc tuż zanim pójdziemy spać, we talk to God about all our blessings of the day. Potrzebujemy podziękować Bogu za błogosławieństwa dnia. And then we ask of the help of the Holy Spirit. Potrzebujemy prosić o pomoc Ducha Świętego. To reveal to us the sins that we've committed and the things that have hurt Jesus. Aby pokazał nam nasze grzechy i czyny, którymi skrzywdziliśmy Jezusa. And then we should acknowledge and embrace God's mercy. Potem powinniśmy prosić o miłosierdzie Boże. And then make a resolution at the end of the day to try and be a better person tomorrow. Potem powinniśmy zrobić postanowienie, aby kolejnego dnia być lepszym człowiekiem. So these are the attitudes that we must have in trying to understand God's will. To są jakby nastawienia, których potrzebujemy mieć, aby rozpoznać wolę Bożą. So I'm just going to give you one example, a testimony of where I was trying to understand which way to go. Więc ja dam wam teraz jeden przykład tylko, w którym próbowałem rozeznać, którą drogą pójść. I belong to a community where we have a worldwide mission. Należałem do społeczności, mieliśmy misję, która obejmowała cały świat. And the Lord was saying, stay in this community. I Pan mówił, zostań w tej społeczności. Because I have plans for you in this community. Bo mam plan dla ciebie tutaj, w tej społeczności. But being in this community involves having no income. Ale bycie w tej wspólnocie oznaczało nieposiadanie przychodu. Walking by faith. Chodzenie w wierze. Not knowing the future. Nieznanie przyszłości. Great challenge. Wielkie wyzwanie. And suffering. Cierpienie. And then I was contacted by a radio station in Italy called Radio Maria. I wtedy skontaktowała się ze mną stacja radiowa z Włoch, która nazywa się Radio Maria. I had been nominated by a very holy person to be the person that would run Radio Maria in England and establish a radio station in England called Radio Maria. I zostałem wskazany, wybrany przez bardzo świętą osobę, aby być osobą, która przeniesie i stworzy Radio Maria w Anglii. They would give me a new house, a technology center, a media center to build. Oni dadzą mi centrum medialne do zbudowania, centrum technologiczne. They would give me a large salary to run the center. Dadzą mi wysoką pensję, żebym ja prowadził to centrum. They would give me enough money to employ a technical person, a media expert. Dadzą mi wystarczającą liczbę pieniędzy, żebym ja wynajął technika, specjalistę od mediów. And even find a priest, and the three of us together would be Radio Maria for the United Kingdom. I nawet, żeby znaleźć księdza i żeby tak w trójkę tworzyć to Radio Maria w Anglii. This was exciting. To było ekscytujące. I was in a community with no income. Byłem w społeczności bez przychodu, with much suffering, z wielką ilością cierpienia, and with no sight and vision, bez widoku, bez wizji, living by faith and not by żyjąc sight. w wierze. And then suddenly I had another option. I nagle miałem inną opcję. A 30 or 40,000 pounds a year salary with a car, with a building, with a priest, with a technician. 30-40 tysięcy funtów pensji z samochodem, dużym domem, technikiem, księdzem.
Radio programs live on TV, on the internet. Programy radiowe dopuszczają w internecie, na sieci. Preaching the gospel via the internet and on radio. Głoszenie Ewangelii przez internet, przez radio. Which one do I do? Co powinienem zrobić? I could not do both. Nie mogłem robić obu. And the interview was coming up, so a group of people were coming over from Milan in Italy to interview me. I zbliżał się termin przesłuchania, termin rozmowy i grupa ludzi przychodziła, by mnie przesłuchać. And I was in a dilemma. I byłem w dylemacie. Which one? Które? Do I go for the interview? Czy powinienem iść na tą rozmowę o pracę? So when I was praying and praying and praying, więc gdy się modliłem, the only thing that came into my mind each time I prayed i jedyna rzecz, która przychodziła mi do głowy, gdy się modliłem, was the £40,000 a year salary that they were offering. To było 40 000 funtów, które oni oferowali jako pensję. That's all that came to mind. To jest wszystko, co mi przychodziło do głowy. It is easier for a rich man to pass through the eye of a needle, a camel to pass through the eye of a needle than a rich man. To jest prostsze dla osoby uboższej przejść przez ucho igielne. So I knew this wasn't from God. Więc wiedziałem, że te 40 000, które mam w głowie, nie pochodzą od Boga. Even though a holy person nominated me for the role. Nawet jeśli ta bardzo święta osoba nominowała mnie do tej roli. And Radio Maria is a beautiful gift for the world. A Radio Maria to jest wspaniały dar dla świata. It wasn't God's will. To nie była wola Boża. For me. Dla mnie. For somebody else, yes. Dla kogoś innego tak. It was a test. To był test. Choose a life of poverty. Czy żyć życiem ubóstwa? Living by faith. Żyjąc w wierze. Or have this nice job with a nice car and a nice business. Czy mieć ten ładny samochód, ładną pracę, dobry biznes? Both doing God's work. Oba to było robienie Bożej roboty. But I'm reminded of Cardinal John Henry Newman. Ale zostało mi przypomniane przez kardynała Newmana. He says that each person has a work that God has planned for them. Że każdy człowiek ma pracę, którą Bóg zaplanował dla niego. And if you do not do it, i jeśli jej nie czynisz, it will not be done. Ona nie zostanie zrobiona. This is important. To jest ważne. It will not be done. Ona nie zostanie zrobiona. In the same way. W ten sam sposób. And the church will suffer. I Kościół będzie cierpiał. And Christ takes this suffering to the cross. A Chrystus bierze to cierpienie na krzyż. So by not doing God's will, więc nie pełniąc woli Bożej, causes Christ to suffer. Powodujemy, że Chrystus będzie cierpiał. Powodujemy cierpienie Chrystusa. So I encourage you, we haven't got time today. Zachęcam was, nie mamy na to czasu dzisiaj, to seek out the spiritual exercises, the rules of Saint Ignatius of Loyoli on discernment. Abyście poszukali i wgłębili się w ćwiczenia duchowe świętego Ignacego Loyoli. There's two sets of rules. Są dwa zbiory tych zasad. Rules 1 to 14. Zasady od 1 do 14. And these allow us to recognize desolation and consolation. I one pozwalają nam odróżnić desolation. Not feeling good and feeling good. Pozwalają nam odróżnić pocieszenie od strapienia. Is that consolation and desolation from God or from the devil? Czy pochodzą one od Boga, czy od złego? Is it the voice of God? Czy to jest głos Boga? Or the voice of the devil? Czy głos diabła? I'll give you an example. Podam wam przykład. It is good to be married. Jest bardzo dobrze, żeby mieć żonę and have children. I dzieci. And so you might have God speak and say, I want you to be married. Więc może być tak, że Bóg powie do każdego z was, chcę, abyście byli w małżeństwie. And this is the woman. A to jest kobieta. But then you might hear a voice say, I want you to be a priest. Ale możecie też usłyszeć głos, który powie wam, ja chcę, żebyś był księdzem. And this is good. I to jest dobre. Two goods. Dwie dobre rzeczy. Surely both from God. Na pewno obie pochodzą od Boga. So let's say you choose the priest. Więc załóżmy, że wybierasz bycie księdzem. Because this is more holy. Bo to jest bardziej święte. This is in our way of thinking.
To jest nasz typ myślenia. Because people look up to priests. Ludzie patrzą na księży. So the cause of us choosing the priest Więc powód wybrania bycia księdzem might be because we want to stand out. może być taki, że my chcemy wyróżnić się. And people look to us to be holy. Aby ludzie patrzyli na nas jako na świętych. But God's will might be for you to be married. Ale wolą Bożą może być, abyście byli żonaci. And have 7 children. I mieli 7 dzieci. 7 priests. 7 księży. This is God's will. Sorry? 5 priests and 2 nuns. Yes. Albo 5 księży. Tylko Do you 2 siostry. understand? So we need to know what God's will is. Więc my potrzebujemy wiedzieć, co jest wolą Bożą. It's confusing. To może wywoływać zamęt. God speaks to us offering good. Bóg mówi do nas, oferując dobro. So does the devil. I tak samo diabeł. He comes dressed as a sheep. Przychodzi ubrany jak owca. He is a lamb. He is a wolf. Ale jest wilkiem. Dressed as a lamb. Ubranym jak owca. So we choose good and good. Więc wybieramy dobro i dobro. One is a wolf. Ale jedno to wilk, And one is a lamb. a jedno to owca. Which is the correct one. Które to które? It's not about choosing good and bad. To nie jest problem wyboru pomiędzy dobrem a złem. This is easy. To jest proste. If I'm an alcoholic Jeśli jestem alkoholikiem, that's recovering through grace, powrót przez łaskę, zdrowienie przez łaskę, is it correct to go into the pub? Should I go into the pub czy powinienem iść do baru and watch people drinking? i patrzeć, jak ludzie piją? Then I'm tempted. Wtedy jestem kuszony. This is easy decision. Prosto, żeby rozpoznać, czy to jest dobra, czy zła decyzja. It's about choosing 2 goods. Problem jest, gdy mamy wybrać pomiędzy 2 dobrami. Radio Maria Radio Maria? or the community that I belong to. Czy społeczność, do której należę? Where's God's will? Gdzie jest wola Boża? And there's another set of rules where there's 1 to 8. So there's 2 sets of rules. Jest jeszcze drugi zestaw zasad od 1 do 8. I'd encourage you to read the rules and study them. I zachęcam was, abyście studiowali te zasady. Remember the 4 pillars of the faith from Acts chapter 2 verse 44. Pamiętajcie o tych 4 filarach, o których rozmawialiśmy z Ewangelii Świętego Marka. They remained faithful to the teaching of the apostles. Pozostańcie wierni nauczaniu apostołów. To the brotherhood, the breaking the bread and the prayers. Do braterstwu i łamaniu chleba. And studying the rules of Saint Ignacego of Loyoli. I studiując zasady świętego Ignacego z Loyoli. It's the teaching of the apostles. To jest studiowanie nauczania apostołów. And is the prayer. I to jest modlitwa. This is a response. To jest odpowiedź. So that's the end of this short talk. To jest koniec tego krótkiego przemówienia. But now I want to summarize the whole weekend. A teraz chciałbym podsumować cały weekend.